Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Ta lekcja jest po polsku, ale pamiętajcie, że możecie włączyć polskie albo angielskie napisy na YouTubie. Pamiętajcie też, że możecie uczyć się polskiego na kursach online w mojej szkole. Będziecie uczyć się ze świetnymi nauczycielkami. Wiem, że będziecie w dobrych rękach, bo dostaję świetny feedback od naszych uczniów. Żeby zapisać się na kurs, kliknij link w opisie filmu, umów się na bezpłatny test kwalifikacyjny ze mną i zacznij uczyć się polskiego. Zapraszam. Dzisiaj mam dla Was lekcję, gdzie będzie krótki tekst po polsku. Ten tekst będę czytała 2 razy. Najpierw szybko, tak jak normalnie go czytam po polsku, na przykład dla Polaków. Potem będę czytać ten tekst powoli. Dlaczego zrobiłam tę lekcję? Bo sama uczę się teraz albańskiego i nie ma w internecie takich krótkich, prostych tekstów, żeby uczyć się tego języka. Wiem, że nie ma też dużo takich tekstów po polsku. Dlatego nagrywam dla Was dzisiaj tę lekcję. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich historii. A jeszcze więcej lekcji wideo znajdziecie na mojej stronie polishwithdorota.pl. Te lekcje są też z ćwiczeniami. Nie musicie za to nic płacić, to jest za darmo, trzeba się tylko zalogować. Zapraszam. A teraz zaczynamy. Posłuchajcie historii Iwony. Iwona ma problem w pracy. Teraz będę czytać szybko. Iwona mieszka w Poznaniu. Ma 31 lat. Pracuje w firmie ABC 3 lata. Pracuje w biurze i zajmuje się obsługą klienta. Pisze maile, robi zamówienia, wysyła faktury, czasami rozmawia przez telefon. Iwona zwykle zaczyna pracę o 8, a kończy o 16. Czasami robi nadgodziny i kończy wtedy pracę o 17, a nawet o 18. Ale to rzadko się zdarza, 2-3 razy w miesiącu. Koleżanki i koledzy z zespołu są w porządku, oprócz jednej osoby, oprócz Marty. Marta jest nowa, pracuje w ABC od 2 miesięcy. Iwona widzi, że Marta nie pracuje tyle, ile powinna. Często po prostu godzinami ogląda ubrania w internecie albo czyta plotki. Niestety szef tego nie widzi. Jeśli Marta pracuje mniej, to Iwona musi pracować więcej. To nie fair, dlatego Iwona chce porozmawiać o tym z szefem. Próbowała już rozmawiać z Martą, ale bez skutku. Marta uważa, że wszystko jest ok. Iwona nie chce dłużej tak pracować, więc postanowiła, że dzisiaj porozmawia z szefem. To koniec tej krótkiej historii. Teraz posłuchajcie wersji, w której mówię wolno. Iwona mieszka w Poznaniu. Ma 31 lat. Pracuje w firmie ABC 3 lata. Pracuje w biurze i zajmuje się obsługą klienta. Pisze maile, robi zamówienia, wystawia faktury, czasami rozmawia przez telefon. Iwona zwykle zaczyna pracę o 8, a kończy o
16. Czasami robi nadgodziny i wtedy pracuje do 17, a nawet do 18. Ale to rzadko się zdarza. 2-3 razy w miesiącu. Koleżanki i koledzy z zespołu są w porządku, oprócz jednej osoby, oprócz Marty. Marta jest nowa. Pracuje w ABC 2 miesiące. Iwona widzi, że Marta nie pracuje tyle, ile powinna. Czasami po prostu godzinami ogląda ubrania w internecie albo czyta plotki. Niestety szef tego nie widzi. Jeśli Marta pracuje mniej, to Iwona musi pracować więcej. To nie fair, dlatego Iwona chce porozmawiać o tym z szefem. Próbowała już rozmawiać z Martą, ale bez skutku. Marta uważa, że wszystko jest ok. Iwona nie chce dłużej tak pracować, więc postanowiła, że dzisiaj porozmawia z szefem. To była druga wersja historii o Iwonie, gdzie mówiłam wolno. Teraz mam jeszcze dla Was kilka informacji o słowach i frazach z tego tekstu. Zajmuje się obsługą klienta. Mówimy, że ktoś czymś się zajmuje, kiedy on coś robi, na przykład w pracy. Ona zajmuje się obsługą klienta. On zajmuje się marketingiem. On zajmuje się sprzedażą. Czasownik zajmować się łączy się z narzędnikiem. Dlatego mówimy obsługą klienta, sprzedażą i marketingiem. Chcesz lepiej mówić po polsku i lepiej rozumieć Polaków? Zapraszam Cię do mojej szkoły języka polskiego online. Będziesz uczyć się ze świetnymi nauczycielkami i możesz uczyć się z każdego miejsca na świecie. Więcej informacji w linku. Było też zdanie, czasami rozmawia przez telefon. Proszę pamiętajcie, że po polsku mamy frazę rozmawiać przez telefon. Tutaj musi być słowo przez. Rozmawiać przez telefon. Iwona zwykle zaczyna pracę o 8. Zwykle to znaczy generalnie, normalnie. Po angielsku usually. Zwykle. Czasem robi nadgodziny. Czasem i czasami to synonimy. To znaczy to samo, czyli sometimes. Nadgodziny to są te ekstra godziny w pracy, kiedy według umowy, według dokumentów pracujemy 8 godzin, ale musimy pracować 1 godzinę ekstra, to mówimy, że to są nadgodziny. Ona pracuje wtedy do 17 albo nawet do 18. Nawet to jest bardzo praktyczne słowo i po angielsku ono znaczy
even, nawet. Ale to rzadko się zdarza. Rzadko to opozycja do słowa często. Zdarza się to znaczy, że to jest taka sytuacja. Zdarzać się to znaczy to happen. Mam całą lekcję o tym, jak się mówi po polsku to happen. Link jest tutaj i też w opisie filmu. Koleżanki i koledzy z zespołu. Koleżanki to kobiety, koledzy to mężczyźni. Z zespołu tutaj mamy słowo zespół. Zespół i forma dopełniacza z zespołu. Teraz często mówimy po angielsku team i możecie powiedzieć koleżanki i koledzy z teamu. Oprócz jednej osoby, oprócz Marty. Oprócz to znaczy apart from albo besides. I po oprócz mamy dopełniacz, dlatego oprócz jednej osoby, oprócz Marty. Nie pracuje tyle, ile powinna. Tutaj jest struktura tyle, ile. As much as. Tyle, ile powinna. Powinna to znaczy she should. Też mam całą lekcję o tym, jak mówić po polsku should, must albo have to. Link też znajdziecie w opisie. Godzinami ogląda ubrania w internecie. Godzinami to znaczy przez kilka godzin. Po angielsku for hours. To nie fair. Tak, używamy słowa fair po polsku, piszemy je po angielsku i czytamy też tak jak w języku angielskim. Mówimy to nie fair. Próbowała już rozmawiać z Martą, ale bez skutku. Bez skutku to znaczy bez rezultatu, bez efektu. Skutek to polskie słowo, które oznacza rezultat albo efekt. Skutek. Marta uważa, że wszystko jest ok. Uważa to znaczy myśli. Marta myśli, że wszystko jest ok. Postanowiła, że dzisiaj porozmawia z szefem. Postanowiła to znaczy zdecydowała. Postanawiać, postanowić to jest synonim do decydować, zdecydować. To koniec lekcji. Proszę napiszcie w komentarzach, czy podobała Wam się ta lekcja i ta historia. Jeśli tak, to zachęcam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to zrobić kupując jeden z moich kursów wideo. Mam bardzo ciekawy kurs Story of Agatha and Carol. To jest historia, taka romantyczna historia Agaty i Karola, którą sama napisałam. To jest historia do słuchania i do czytania. Są dwie wersje tej historii. Wersja dla poziomów A1, A2 i wersja dla poziomów B1 i B2. I na każdy poziom są ćwiczenia. Ta historia ma 7 odcinków. To jest taki mini serial. Myślę, że Wam się spodoba. Link do tej historii jest w opisie tego filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!